Bilateralne miejsca pamięci. Ten temat sformułowaliśmy celowo, nie określając podmiotów tej bilateralności, bowiem wydaje mi się, że ma on charakter zarówno bardzo konkretny, w moim wypadku odnoszący się do problematyki polsko-niemieckiej, ale ma też charakter uniwersalny. I może zacznę od tego, że moja droga do tego, by współtworzyć ten projekt, który trwał ponad 8 lat, pod takim właśnie tytułem Polsko-niemieckie miejsca pamięci, była dość długa i na początku niekoniecznie uświadamiałem sobie, do czego zmierzam, natomiast intuicyjnie czułem wagę tego, czego się podejmowaliśmy. Bo to było z jednej strony tak, praktykowanie tej bilateralności w relacjach polsko-niemieckich, w praktykach wspólnoty kulturowej Borussia na Warmii i Mazurach. Jednocześnie badanie teorii pamięci poprzez moje własne, troszkę spóźnione, ale jednak nie tak późne odkrycie Pierre'a Nory, a później również prac Jana czy Alajdy Assmann. I jakby od Pierre'a Nory zaczęła się taka moja krytyczne podejście do lieux de mémoire, czyli do miejsc pamięci, które Pierre Nora stworzył, niekoniecznie zdefiniował, ale dał impuls do powstawania różnego podobnego typu prac w całej Europie. I ten krytyczny dzwonek, który tam zadźwięczał, dlaczego akurat tak, polegał na tym, że w zasadzie i austriackie później powstałe, i holenderskie, i włoskie, i tak dalej, szwajcarskie może mniej, wszystkie czy miały ten sam problem w sobie, mianowicie z opisu miejsc pamięci rozumianych jako metafory wytwarzały się w praktyce wielkie dzieła, które były remitologizacją narodowego wizerunku pamiętania siebie, Włochów, Francuzów, Austriaków. I impuls do tego, żeby zastanowić się, jak można inaczej, żeby nie wpaść w pułapkę remitologizacji narodowych wyobrażeń, dał mi najbardziej austriacki badacz Moritz Czaki, kulturoznawca i historyk, oraz francuski badacz Etienne François i Hagen Schulze z Niemiec, którzy stworzyli niemieckie miejsca pamięci i zaczęli właśnie też krytycznie jakby podchodzić i odchodzić od tej formuły remitologizacji własnego narodu. A moje praktyki w Borussii z kolei pokazywały, jaki potencjał rodzi się ze spotkania dwóch różnych podejść, na przykład dwóch albo i wielu różnych podejść, bo z czasem uczestniczyli w nich również Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. No i z tego namysłu powstał pomysł, żeby w Berlinie zrobić projekt Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Statystycznie tylko przypomnę, 117 autorów z 6 krajów, 9 tomów plus 2 tomy powstałe czy tak zwane the best of. O co chodziło nam, tworząc takie opus magnum? No o to przede wszystkim, żeby tak, uciec z pułapki remitologizacji własnych pamięci i żeby uciec od tego, postanowiliśmy pokazać, przede wszystkim skupić się po pierwsze na mechanizmach wytwarzania miejsc pamięci i po drugie pokazać nie tylko perspektywę tę dwunarodową, ale również inną, jaką? Społeczną, wyznaniową, kulturową, kobiety, mężczyźni. I ta dywersyfikacja podejść do narodowo wytworzonych miejsc pamięci była takim piorunochronem, żeby nie opowiadać i nie remitologizować
własnych historii. Podstawą takiego spojrzenia transnarodowego na narodowe problemy jest pojęcie historii wzajemnych oddziaływań. Zaczerpnąłem je, czy inspiracją do jego zdefiniowania były badania jeszcze z lat 70. profesora Klausa Cernaka w odniesieniu do relacji polsko-niemieckich. I Klaus Cernak odnosił to do kwestii pisania historii narodowych, ale pisania ich inaczej, by nie były właśnie historiami nacjonalistycznie nacechowanymi. I myśmy to redefiniowali i w efekcie chodzi o to, że każdy podmiot społeczny czy bycia, istnienia społecznego nie funkcjonuje jako wolny elektron, tylko jest poddany relacjom, współoddziaływaniu, najczęściej tego świata, który go otacza, tego najbliższego, przenosząc to na relacje państw i narodów, czyli sąsiadów naszych. Między nimi odbywa się niekończący się proces wzajemnego oddziaływania, nawet jeżeli czasami jest tak, że ten dominujący partner stwarza wrażenie, że to tylko on decyduje, to jednak to cały czas jest rodzaj współoddziaływania na siebie. I ta historia wzajemnych oddziaływań stała się taką podstawą do budowania całego projektu Miejsc Pamięci. Nie patrzmy na siebie wyłącznie z własnej perspektywy, spróbujmy zdefiniować siebie przez perspektywę A, Niemcy Polaków, B, Polacy Niemców. I pokażmy, jak to się stało, że naszym miejscem pamięci, wyostrzając już, żeby podać jeden konkretny przykład, jest bitwa pod Grunwaldem, a nie stała się nią bitwa pod Płowcami, którą musimy się wyuczyć, że była, ale poza regionalnymi kontekstami raczej słabo się ją pamięta. Dlaczego natomiast pamięta się bitwę pod Cedynią, która stała się która była w sumie niewielką potyczką, a tych Płowców na przykład, które miały ważne znaczenie, nie pamięta się. I tu się właśnie zaczyna analizowanie mechanizmów zbiorowego pamiętania. Po co Cedynia stała się, czy tworzono z niej symbol? No po to, żeby pokazać głównie później już w XIX wieku, że nie daliśmy się naporowi niemieckiemu. To, że walczyło tam kilkuset polskich zbrojnych przeciwko margrabiemu Chodonowi, no to nie było istotne. Walczyliśmy my przeciwko nim, czyli Niemcom. W tym czasie to był ważny symbol. Później w 1945 roku doszło jeszcze forsowanie Odry w niedalekiej okolicy, które wzmocniło ten mit. Od zawsze byliśmy przeciw i od zawsze stawialiśmy opór przeciwko niemieckiemu naporowi. Tak się tworzą miejsca pamięci, ale nie jesteśmy w tym wyjątkowi ani jedyni. Dlatego trzeci tom naszej polsko-niemieckimi pamięci ma podtytuł Paralele. Nim pokazaliśmy miejsca pamięci niemieckie, miejsca pamięci polskie, które miały to samo funkcjonalne znaczenie w tworzeniu mitologii narodowej. I to jest w ten sposób, znowu wyszliśmy tylko z tej polsko-niemieckiej relacji i pokazaliśmy, że tak naprawdę mówimy o zjawiskach uniwersalnych, dotyczących również innych zjawisk i zjawisk krajów i miejsc terytorialnych. I myślę, że i w tym jest chyba głęboki sens, żeby takie budowanie narracji o miejscach pamięci, jeszcze tylko dodam, bo chyba o tym zapomniałem powiedzieć, a powinienem powiedzieć na początku, że te miejsca pamięci rozumiemy oczywiście nie topograficznie, tylko jako symbole, artefakty, postacie, wydarzenia, które oddziaływują na
naszą tożsamość, świadomość historyczną. To są, które mają ten w sobie żywość, żywy potencjał budowania naszej tożsamości. I myślę, że jak tak będziemy je rozumieć, według tej propozycji, którą stworzyliśmy w Polsko-Niemieckim Miejscu Pamięci, możemy pogłębiać swoją krytyczną refleksję nad pamięcią własną przede wszystkim i tym samym przejść do trzeciego pytania i trzeciego problemu, mianowicie czy możliwe jest dialogiczne pamiętanie.